Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, rok minął 2024, także czas podsumować, czy auto elektryczne o zasięgu 100 km w ogóle się opłaca, da się tym gdzieś dojechać, da się zrobić tym parę kilometrów, a może jeszcze takie auto mając fotowoltaikę może się zwrócić. Na te pytania odpowiem Wam w tym odcinku. Także zacznijmy od tego, z czym tu mamy do czynienia. O, przy okazji moje dzieciaki z górki zjeżdżają. My dzisiaj w plenerze i tak. To jest Renault Kangoo ZE w wersji maksymalnie długiej i chyba maksymalnie wyposażonej tak naprawdę. To jest 5-miejscowe auto. Mamy tutaj do czynienia z pojemnością baterii 22 kWh brutto. Netto w lecie to jest 16 kWh, w zimie to jest około 14,5-15 kWh, czyli teraz mam zasięg taki około 100 km, w lecie nawet 130 km. Bardzo fajny wóz. Mówiłem 2012 rok, przejechane ma, słuchajcie, prawie, oj, pozamykane. Byłem na górce, już momencik. Prawie 50 000 km mam przejechane tym autem. O, jest nawet fajnie wyskoczył nam liczniczek. 49 225 km, z czego ja zrobiłem osobiście prawie 14. To będzie wszystko w Excelu. Auto, jak to każdy Kangoo w środku drugiej generacji, tylko ten ma jeszcze dodatkowo tył. Oczywiście nawalone wszystkiego standardowo i jeszcze ma, słuchajcie, paki kawał, także takie auto jak dla mnie jest idealne. Ludzie jeżdżą, patrzą co ja tu wyprawiam. Dla mnie jest idealnie, słuchajcie, bo cała rodzina mi się mieści, miejsca jest na full. Dodatkowo paka, na którą mogę napakować ile wlezie. On tu ma nawet dopuszczalną macę, że tak powiem, ładownościową, pół tony jeszcze na pakę. I co? Auto tanie, to zależy. Jak kupicie wersję krótką, no to można nawet za 15 000 złotych kupić. Te wersje długie jednak się trzymają i koszty ich są około, no ponad 30 000 nawet wychodzą, koszty takiego zestawu. Nie wiem, czy oni tak się dziwnie na mnie patrzą, co ja tutaj robię. No, ale dobra, nieważne. I co? To co najważniejsze, co Was interesuje, czyli auto o małym zasięgu, czy takie, czy miałem Mitsubishi Imewa. Pokażę Wam, jaka jest stopa zwrotu takiego samochodu, jeśli jeździcie dużo i jeśli macie fotowoltaikę, bo co tutaj więcej, słuchajcie, zanudzać. Jak więcej chcecie informacji o tym aucie, pytajcie w komentarzach, bo ja tak naprawdę nie wiem, co Wy tak do końca chcecie wiedzieć. No i co? Przeskakujemy do Excela. Dobra, słuchajcie, lecimy. Najpierw tak całością, jak to wygląda. Znaczy na drobne, nie całością. Bo to jest moje drugie auto elektryczne. Najpierw miałem właśnie Mitsubishi Imewa 6 miesięcy i teraz mam cały rok Renault Kangoo. Także tutaj, jak widzicie, ile kilometrów miesięcznie robiłem, ile kilowatogodzin, ile średnia na 100 kWh, oszczędności związane z niewydaniem pieniędzy na paliwo. Ja liczę średnio 7 litrów ropy na 100 km, bo zamieniłem właśnie diesla, i to 1.9 TDI, tego słynnego 1Z na elektryka. I 7 litrów na 100 km dla mnie jest bardzo sprawiedliwe, bo w tym wszystkim jeszcze trzeba wliczyć też kilometry, znaczy nie kilometry, tylko serwisy olejowe, filtry i całą tą resztę, co elektryka akurat nie interesuje. Także według tego liczę. Średnia cena ropy, oleju napędowego na każdy miesiąc. I tutaj mamy jeszcze ogrzewanie postojowe, bo nie wspomniałem, bo to początku to auto ma dwa Webasta, jedno suche, drugie mokre. Także tutaj zasięg nie jest dla mnie ograniczeniem, znaczy ogrzewanie samochodu nie jest dla mnie ograniczeniem dla zasięgu, bo nie używam grzałek, chyba że jeżdżę tu wokół komina, to latam na grzałkach. Jak wiem, że już tam jadę przynajmniej z 10 km w jedną stronę, to wtedy mi się bardziej opłaca odpalić Webasto.
no bo tak na krótkich to też szkoda je palić, za chwilę gasić. Ono jednak musi chwilę sobie pochodzić, żeby zawsze było komora czysta i żeby to fajnie, sprawnie działało. Także 44 litry w tym roku poszło na ogrzewanie tego auta. I tutaj przy okazji też sobie zobaczę, jak to Mitsubishi IMF. No tu niestety było tylko i wyłącznie ogrzewanie z prądu, ale i tak średnia wychodzi 18,4 w porównaniu do 22,3. Jednak mniejsze auto, mniejsza waga. No i tak to wychodzi. Także tutaj jest, słuchajcie, na drobne, a teraz przeskoczymy już do takiego konkretu. Zrobiłem sobie osobno, znaczy podsumowanie już roczne, będę leciał z tych tematów. Już momencik, bo się gdzieś mi to zgubiło. Gdzie to jest? Tu jest. O, jest, znalazł się elegancko. I tutaj już taki konkret całościowo. Także Mitsubishi IMF był. Zwrot swój zrobił 1474 zł w roku 2023. A tutaj mamy Renault Kangoo i Renault Kangoo w tym roku zrobiło 13 570 km. Pamiętajcie, auto o zasięgu 100-120 km, którym się nie da nigdzie jechać. No, także no, niech sobie każdy teraz porówna, ile zrobił kilometrów, tysięcy kilometrów swoim samochodem w ciągu roku i ile razy pojechał gdzieś tak naprawdę dalej. Ja przypominam, ja mam drugie auto jeszcze, także siadam do drugiego spolinowego i jadę, jak daleko mi się tylko podoba. Zużycie kilowatogodzin to jest 2997 kWh. Co nam daje jakieś telefony? Co nam daje, słuchajcie, 22,3 kWh na 100 km ładowania. To nie jest to, co zużyłem, tylko ile trzeba było po prostu naładować w to auto. No i jakby liczył, chcąc nie chcąc, można liczyć pomiędzy 20 a 25 zł. Zależy, w jakiej taryfie byście ładowali auto, a jeśli macie fotowoltaikę, to przez 9 miesięcy w roku nic was to tak naprawdę nie kosztuje, tylko robi wam zwrot jeszcze większy tego wszystkiego. No i oszczędność na ten rok niewydane na paliwo to jest 5760. Mnie finalnie ta renówka wyszła 20 000 na gotowo. Także przy takiej stopie zwrotu 4 lata. A jeśli bym wymienił baterię na większą, to też około jednak 4 lat, bo sobie najpierw końcówkę zrobiłem, a później dopiero sobie tutaj policzyłem, ale na spokojnie, to się nic nie dzieje. Zwraca się coś takiego. Niemożliwe, ale no może być. Jak coś pierdzielnie, no to trzeba będzie wydać koszty w spalinowym samochodzie. Tak samo coś pierdzielnie, ale tam na bieżąco praktycznie trzeba. Rozrządy, nie rozżąda, teraz te PDF-y, DPF-y i całe resztę, to dziadowsko, ta ekologia to jest po prostu jakaś tragedia. Średnia cena paliwa, no i te 44 litry na ogrzewanie postojowe oczywiście jest odliczone od tych oszczędności, od tego paliwa. Sam siebie nie mam zamiaru robić w konia. Także mając już przez 1,5 roku 2 auta elektryczne, zobaczcie, zrobiłem prawie 17 000 km i nie wydałem 7200 zł na paliwo. Także jak dla mnie nie widzę żadnego problemu kupić sobie używanego elektryka. Jak na razie Mitsubishi Imewa przerobiłem, Renault Kangoo przerobiłem i jedno i drugie jest godne polecenia. Poszukać nie są. I mówię, tak jak wy się jeździ wokół komina, jak sobie tak dobrze policzycie, to średnio pewnie nawet i 50 km czy tam 60 nie robicie dziennie. A ktoś powie, ile ja będę ładował, a ile wasze auto stoi pod domem bezczynnie i nic się nie dzieje. Przyjeżdżam, podpinam kabel, idę do domu. Wyjdę za godzinę, pojadę. Jak wyjdę na drugi dzień, będzie naładowany do pełna. W nocy też się muszę ładować, także ja tu nie widzę, tylko to jest taka trochę nieświadomość ludzi, no niestety. Ktoś im powiedział i jedno, drugie, trzecie gdzieś usłyszeli i wszyscy nagle nie dojadą nad morze. Tylko z tych ludzi, co znam, to 60% nigdy nad morzem nie była i nie będzie. Ale oni i tak nie kupią, bo nie dojadą nad morze. To tak samo jak jest z tym kombi, bo może za 10 lat pojadę do Ikei i kupię sobie szafę, nie? I sobie ją przywiozę. Dzisiaj to transport wam przewożą, także no niestety, trzeba czasem zmienić myślenie. Dobra, to co? Słuchajcie. Coś z tego chyba będzie. Także jak widzicie, da się, czemu nie? Tylko
trzeba chcieć, jak to mówię za każdym razem, i mieć możliwości, bo jak wywalimy kupę pieniędzy na elektrykę i nigdzie nie będziemy nim jeździć, a jeszcze nie mamy fotowoltaiki, no to koszty wyjdą, koszty zakupu wyjdą duże, a reszta eksploatacja wyjdzie tak samo jak z palinówką, ale jak się ma kawałek swojej fotowoltaiki, albo jak widzieliście nawet, to w miarę tak samo wychodzi jak paliwowo, tylko no mówię, no cały czas temat z głową. No tak w moim przypadku to auto może się zwrócić w 3 lata, a może nawet i szybciej. Znaczy nie, wtedy stropa zwrotu nie będzie szybciej, jak się wymieni baterię, bo będzie koszt baterii, ale dojdzie więcej jazdy, także średni zwrot będzie pewnie taki sam, tylko zamiast 100 km będę miał 300 km zasięgu. I to jest dla mnie, słuchajcie, najważniejsze. Jak mi trzeba będzie dalej jechać, to jadę spalinowym samochodem i nie widzę w tym żadnego problemu, także tak to wygląda. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się i do następnego. Cześć!